W grupie najważniejszych zadań każdej spółki zarządzającej lotniskiem użytku publicznego są kwestie związane z bezpieczeństwem, a jednym z najważniejszych działów, który odpowiada za kwestie bezpieczeństwa, jest dział służby dyżurnej. Dzisiaj z dyżurnym operacyjnym Katowice Airport przeprowadzimy razem inspekcję pola ruchu naziemnego. Nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem Katowice Airport, a to jest kolejny odcinek vloga Pyrzowickiego Lotniska. Serdecznie zapraszam. I jesteśmy w wozie działu służby dyżurnej, dyżurnego operacyjnego portu Katowice Airport. Przedstawiam Wam Przemysława Czaplę, dyżurnego operacyjnego, dzisiaj na zmianie i jedziemy na inspekcję pola ruchu naziemnego. Dobrze powiedziałem? Tak jest, bardzo dobrze. Teraz jesteśmy już na polu ruchu naziemnego. Tutaj po prawej stronie mamy stanowiska postojowe, a po lewej stronie pole manewrowe, czyli tak, drogi dokładnie. kołowania i drogę startową. Drogą startową, dokładnie tak. Inspekcja taka nasza dyżurnego operacyjnego portu to jedna z ważniejszych, jak nie najważniejsza część naszej pracy, ponieważ to pole ruchu naziemnego dopuszczamy do ruchu. Tak naprawdę istnieją trzy sposoby sprawdzania inspekcji. Jest to inspekcja całościowa, czyli taka kompleksowa. Oczywiście zaraz powiem, co wchodzi w skład całościowej inspekcji. Inspekcja wyrywkowa różni się tym od inspekcji kompleksowej, że robimy ją tak naprawdę albo na dodatkowe zlecenie, na przykład kontrolera wieży, pracownika na przykład działu eksploatacji lotniska, czasami z własnej inicjatywy, jeżeli chcemy dodatkowo zobaczyć sobie, gdy mamy zmieniające się warunki atmosferyczne, prawda? Dodatkową inspekcję robimy. Jest jeszcze jedna taka inspekcja, robię ją zawsze wtedy, kiedy firmy, które pracują albo w polu manewrowym, albo na płytach postojowych zakończą swoje prace. Rozumiem. Wtedy dodatkowo po uprzątnięciu oczywiście tego terenu, który jest wygrodzony, sprawdzamy, czy ta płyta jest wyczyszczona, czy nie ma zanieczyszczeń, tak zwanych FOD. Skrót FOD oznacza z angielskiego Foreign Object Debris, czyli są to te zanieczyszczenia, które staramy się wyeliminować z całej tak naprawdę strefy operacyjnej i dopuszczamy te płyty do użytku. Teraz kierujemy się w południowo-wschodnią część lotniska, ale jedziemy teraz drogą techniczną. Jedziemy drogą techniczną, dojedziemy sobie do płyty numer 3, do części zamkniętej, wyłączonej oczywiście meldunkiem nota mówiącą o utrudnieniach, ponieważ jak wiemy, mamy rozbudowę płyty cargo w kierunku wschodnim i od tego elementu zaczniemy sobie naszą inspekcję, czyli przejedziemy sobie tak naprawdę przez teren budowy. Jedziemy na drogę startową, przejedziemy dwa kierunki. Co się sprawdza w trakcie takiej inspekcji? Na co Ty zwracasz uwagę? Jeżeli chodzi o inspekcję kompleksową, czyli taką całościową, tak naprawdę musimy zwrócić uwagę na wszystko to, co dzieje się tutaj po stronie airside. Czyli wjeżdżając na drogę startową, określam stan nawierzchni drogi startowej. Jeżeli przejeżdżam na drogi kołowania, stan nawierzchni dróg kołowania i oczywiście płyt postojowych. Tutaj skupiamy się bardziej na tych właśnie zagrożeniach od strony FOD. Następnie zwracam uwagę na kierunki drogi startowej. W naszym przypadku jest to kierunek 09 i 27. Czy tam nie występują przeszkody lotnicze? Przeszkodą lotniczą może być na przykład dźwig, który pracuje powyżej powierzchni ograniczających, wtedy stanowi on przeszkodę lotniczą. Oczywiście dźwigi, które pracują poniżej tej powierzchni, również traktowane są jako przeszkoda, ale nie wymagają wtedy konieczności wystawienia meldunku notam i zgłoszenia się do odpowiednich władz lotniczych, czyli ULC-u, o uzyskaniu zgody na takie prace powyżej takich powierzchni ograniczających. Teraz zbliżaliśmy się do poprzeczki zatrzymania, która widnieje na drodze kołowania Tango i dalej, żeby przemieścić się na drogę startową, potrzebujemy oczywiście zgody organu kontroli lotniska, czyli wieży. I to teraz robimy. Wieża dyżurna. Wieża? Wieża dyżurna, zezwól z drogi kołowania Tango zająć drogę startową. Tango na drogę startową, zezwalam.
wieża dyżurny, wieża zezwala zająć drogę startową. Po upewnieniu się, że mamy taką zgodę, ja zawsze robię dodatkową jeszcze czynność związaną z tym, że zanim wjadę sobie na drogę startową, obserwuję kierunki poszczególne, czy akurat na pewno nic nie ląduje. I wjeżdżamy na drogę startową od strony pasa 2.7. Tak jest. Wjeżdżając na drogę startową sprawdzamy, czy na tej drodze startowej nie znajdują się żadne przedmioty, które stwarzają zagrożenie. Oczywiście obserwujemy oznakowanie poziome, jak i pionowe, znajdujące się na drodze startowej, na drogach kołowania. Podczas takiej inspekcji obserwujemy światła również drogi startowej, czy wszystkie światła, oświetlenie jest kompletne, jeżeli nie, oczywiście taką informację zgłaszamy. Ja powiem za chwileczkę o raportowaniu takich zdarzeń, jak to się robi. Sektory trawiaste. Następną rzecz, którą musimy zrobić, czyli zobaczyć, czy w tych sektorach trawiastych po lewej i po prawej stronie nie grasuje nam zwierzyna. Jeżeli grasuje, mamy odpowiednie oczywiście metody, aby taką zwierzynę odstraszyć. No i oczywiście kierunki 09, 27 obserwujemy. Taka inspekcja kompleksowa oczywiście obejmuje dwa kierunki, czyli jedziemy tak naprawdę, jeżeli pojechaliśmy na kierunek 09, jedziemy po jednej stronie, powiedzmy po stronie północnej, wracając się jedziemy po stronie południowej i wtedy taką inspekcję uznajemy za wartościową. No, według mojej opinii taką najlepszą prędkością, gdzie sprawdza się tą drogę startową, jest prędkość 40 km na godzinę. Jest ona najbardziej efektywna, ponieważ przy tej prędkości jesteśmy w stanie stwierdzić, czy coś się znajduje przy tej drodze naszej startowej, czy też nie. A prędkością, którą oczywiście dopuszczamy na drodze startowej, drodze kołowania, to prędkość 60 km na godzinę, o ile oczywiście organ kontroli lotniska, czyli wieża, nie popędzi nas, czyli nie każe nam Możecie przyspieszyć. Tak, dokładnie, ze względu na sytuację ruchową. Taką oczywiście inspekcję, którą przeprowadzamy, staramy się wybierać taką kompleksową, prawda? Ją musimy zrobić minimum 2 razy na 12 godzin. Tak naprawdę 4 razy w ciągu doby. W ramach inspekcji nie tylko droga startowa, ale też drogi kołowania, tak? Bo Oczywiście, one są również... także częścią pola ruchu naziemnego i częścią pola manewrowego. Oczywiście, że tak. Droga kołowania, płyta postojowa. Ja również przejeżdżam drogami serwisowymi, drogami technicznymi, żeby wyeliminować ryzyko, że te przedmioty dostaną nam się lub jakieś zanieczyszczenia do strefy operacyjnej. Czyli tak naprawdę wyjeżdżając na taką inspekcję, ona zajmuje mi około 30 do 40 minut, zanim wszystko przejadę sobie tą prędkością 40 Wszystkie punkty zostaną zaliczone, odhaczone tak. i będziesz miał 100% pewność, że jest ok. Oprócz działu służby dyżurnej inspekcji pola ruchu naziemnego dokonuje również dział energetyczny pod względem oświetlenia nawigacyjnego, jak również dział eksploatacji lotniska, również pod względem nawierzchni lotniskowych. I te właśnie dwa dodatkowe działy, które również są odpowiedzialne za dokonanie inspekcji, w swoich raportach opisują sprawność urządzeń nawigacyjnych i wytrzymałość również nawierzchni. My oczywiście jako dyżurni operacyjni portu dopuszczamy poszczególne części lotniska do jego użytku. Ważną częścią pracy dyżurnego działu służby dyżurnej i dyżurnego operacyjnego portu są kwestie związane z raportowaniem. Na czym one polegają i o co w tym wszystkim chodzi? Po inspekcji zazwyczaj kompleksowej robimy to oczywiście na stronie wewnętrznej. Mamy intranet, tam opisujemy nasze raporty. Musimy przechowywać te raporty minimum 3 lata. Raporty z wszystkich inspekcji pola ruchu naziemnego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, czyli wykruszeń, ubytków,
Taką informację musimy przekazać oczywiście do działów zainteresowanych, tak? Pierwszą osobą, którą informujemy, oczywiście jest to wysyłane wszystko wiadomością e-mail, jest to dyrektor portu, następnie safety manager, dział eksploatacji lotniska, dział inwestycji, dział energetyczny oraz w raporcie mogą występować inne firmy, których dotyczy ta informacja. Jakie są takie podstawowe zadania działu służby dyżurnej, bo to nie tylko kwestie związane z inspekcjami pola ruchu naziemnego, ale także ten zakres zadań jest o wiele szerszy. Jako dyżurni operacyjny portu jesteśmy zobowiązani również do planowania operacyjnego, czyli samoloty, które do nas przylatują w danym dniu, muszą mieć zapewnione stanowiska postojowe. Dyżurny operacyjny portu codziennie rano wykonuje takie planowanie operacyjne, czyli samoloty, które ma na bieżąco w sytuacji ruchowej, dostosowuje im stanowiska postojowe, oczywiście ze względu na wielkość tego samolotu, kody referencyjne, i taką informację wysyła do wszystkich służb zainteresowanych do godziny 9 rano. Takie planowanie stanowisk jest ważne 24 godziny, czyli od godziny 9 rano do godziny 9 rano dnia następnego. Oczywiście, jeżeli mamy przyloty z innych lotnisk, samoloty zostają przekierowane do nas. Tak, a teraz dodajmy, mamy taki okres, jest środek jesieni, tak można powiedzieć, za chwilkę zima, więc te przekierowania zdarzają się i to w tym sezonie trzeba przyznać, że wyjątkowo często. O tak jest, w tym sezonie naprawdę mamy dużo tych samolotów, które do nas latają. Pierwszy priorytet mają rejsy, co jest zupełnie naturalne, te, które są planowo do nas. Jeśli dysponujemy wolnymi stanowiskami postojowymi w planowaniu, to przyjmujemy dodatkowe rejsy, a jak nie, to te samoloty lecą na lotniska inne zapasowe niekoniecznie dokładnie do nas. tak. Staramy się oczywiście wszystkie samoloty przyjąć, które dodatkowo mają do nas przylecieć, no ale niestety zdarza się tak, że mimo wolnego miejsca na płycie postojowej, powiedzmy, zostają nam 3-4 stanowiska, nie jesteśmy w stanie przyjąć następnych rejsów przekierowanych, ponieważ priorytet mają nasi przewoźnicy regularni, czy też czarterowi, prawda? Najpierw nasza sytuacja ruchowa, później ewentualnie jesteśmy w stanie przyjąć samoloty z innych lotnisk. Brawo Wiktor z Eindhoven będzie o 30, a o 32 będzie Ryanair 790 Papa z Włoch. Dzięki. Informacja dla służb, 2 lądowania o 30, ląduje Wizz Air z Eindhoven, stanowisko 2.6 i około 35 Ryanair z Bolonii, stanowisko 2.4. I teraz poinformowałeś służby, m.in. służby handlingowe, na jakie stanowiska będą wkołowywały samoloty, które za chwileczkę przylecą. Tak? Tak jest, akurat jesteśmy na tych stanowiskach postojowych. Troszkę wyręczymy naszego marszałka, który będzie ustawiał te samoloty tutaj i zrobimy mu inspekcję stanowisk postojowych. Taka inspekcja również jest bardzo ważna, ponieważ tutaj tych zanieczyszczeń znajduje się najwięcej. Tutaj mamy jakiś kawałek nawet folii. Bierze Apollo? Bierze Apollo dla Wizz Air z Eindhoven, stanowisko 26, a dla Ryanaira z Bolonii stanowisko 24. Ta procedura, którą teraz wykonujemy, nazywa się tak zwaną procedurą FOD check. Na tym stanowisku, na którym docelowo będzie stał statek powietrzny, musimy się upewnić, że tu nie znajdują się żadne zanieczyszczenia. Jeżeli oczywiście zdarzyłoby się tak, że sprawdzimy sobie to stanowisko postojowe pod kątem tych zanieczyszczeń, dopuścimy je do użytku, czyli możemy bezpiecznie tutaj postawić statek powietrzny i nie daj Boże, to stanowisko przed samym wprowadzeniem samolotu zostałoby zaplamione, powiedzmy, jakimś płynem hydraulicznym, w tym momencie staramy się wybrać inne stanowisko blisko tego stanowiska, co był zaplanowany samolot, żeby służby lotniskowe nasze, które obsługują ten statek powietrzny, nie musiały na przykład jechać na drugi koniec lotniska. Ja zazwyczaj robię tak, że oczywiście te stanowiska, które sprawdziłem teraz, stanowisko 24 i 26, mam stanowiska wolne, czyste, dopuszczone do użytku, ale dodatkowo zawsze jedno Masz w rezerwie, stanowisko sobie sprawdzę w rezerwie w razie sytuacji nagłej, gdzie muszę ten samolot zmienić. Wiem, że stanowisko obok
czyli w tym przypadku stanowisko 27 jest również czyste. Brajera na próbę na zborne mosty. Tak? Lightek plus 1 wjeżdża ze zborne. Przynajmniej, ale prosiłbym, żeby tego zostawić rano na 27, czy dało to radę. No to ustawa na 2.7. Stanowisko macie sprawdzone. Oczywiście powszechnie. Dobra, muszę to tak gotowe, bo oni czekają, żeby dać na info. Jasne, już zgłoszę zmiany stanowiska. Informacja dodatkowa dla służb. Zmiana stanowiska dla Ryanaira z Bolonii, stanowisko 2.7. No i dla tego przykładu to stanowisko nam się przydało, nie? Dokładnie. Akurat wiemy, że jest czyste. Przemek, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za tą piękną opowieść o dziękuję inspekcji bardzo. pola ruchu naziemnego. Jeśli film Wam się podobał, dajcie lajka, a już niebawem kolejne wideo na YouTube'owym kanale Pyrzowickiego Lotniska, a my razem z Przemkiem mówimy Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się Wszystkiego dobrego. gorąco, Do do zobaczenia, cześć! Cześć, hej!